Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Mówi operator Jerzy Wójcik. Ta droga to są poprzednie filmy, na pewno, bo to się gromadzi pewien potencjał, o którym nie jesteśmy świadomi, że jest. Jest gdzieś ulokowany, nie wiem gdzie. A potem jest nowe zadanie i nie ma sformułowania. U mnie to się zjawiło jako prawie że gotowe sformułowanie, jak byłem w kościele. I w tym romańskim kościele tu było wnętrze i był pewien rysunek materii i wizerunek światła, cienia i było również coś, co było bielą. I tak to zobaczyłem, że tak musi być. U mnie się to zjawia jako oczywistość. Jeżeli chodzi o ten moment, to jest pewien zachwyt nad pewnym porządkiem, który ma romańska architektura, ale ten zachwyt jest takim zbliżeniem do tego, co potem jest iluminacją, że nagle nie wiadomo skąd zjawia się sformułowanie, że w tym się musi to wszystko dziać, w takiej szarości, w takim układzie musi zjawić jakby z lewej i z prawej strony bieli czerni. Jakby zobaczyłem środek, tło. I ono w swojej konsekwencji musiało mieć swoją rozpiętość. Nie widziałem tej rozpiętości, ale ona musiała być potencjalnie, bo ja widziałem środek. I potem już nie było dla mnie odwrotu. Powiedziałem, że to tak. Jerzy to bardzo dobrze przyjęli scenografowie i potem było to po prostu twardą ręką prowadzone. To znaczy, jeżeli chodzi o pewne rygory konkretnego dnia i planu. Do tego trzeba było wymyśleć inny sposób oświetlenia, który wymyśliłem, żeby nie pokrywać cieniem czerni i światła i powołać niejako do życia czerń i biel, który ma nie tylko pojęcia plam energetycznych, ale ma swoje struktury, swoją rzeźbę, swoją konfigurację i swoją architekturę. To musi być złożone. Na końcu na ekranie staje się plamami energetycznymi, polami energii, ale wcześniej jest to architektura czasoprzestrzenna i trzeba ją powołać do życia. Przede wszystkim poprzez szare tło, które ma swoją różnicę w intensywnościach i przywołać wtedy niezobaczoną fizycznie biel i czerń, która musi istnieć, jeżeli istnieje środek. I tak to było. Obraz kompozycji się nie pojawia, ale pojawia się idea kompozycji jako abstrakt. To jest przykład Matki Joanny od Anioła, dotyczący tego, co jest bielą i czernią. Dalej mieści się ona w pewnych zasadach kompozycji jako całość. Te zasady zjawiają się wtedy, kiedy są zarysy przede wszystkim inscenizacji potrzebnego i wynikającego z konfliktu ruchu, mizansceny, sposobu obecności pleneru i wnętrza. Co to znaczy wnętrze w stosunku do pleneru i co znaczą ludzie w plenerze i we wnętrzu. Jakie są stosunki między nimi, jakie są napięcia wewnętrzne wyrażające się poprzez widzialność. I to jest wiadome, natomiast nie są wiadome szczegółowe rozwiązania. Natomiast bardzo szczegółowo wiem, że trzeba przygotować to technicznie i technologicznie, niesłychanie precyzyjnie. Jaką szarość mają przybrać ściany. A ta szarość jest w filmie przygotowana w ten sposób, że to jest szarość, która ma wiele skal. To, co jest bielą kostiumów w filmie, to te biele składały się z trzech wartości. Z bieli pełnych, bieli, które były niejako skąpane w delikatnej sepii
i w tej bieli, które mogłyby przy zbliżeniach konkurować z twarzą jako całość, a nie jako biele, które oświetlone tym samym światłem byłyby po prostu rzeczą nie do wytrzymania, jeżeli chodzi o ilość energii. Także różne szarości w sensie przygotowania scenograficznym, różne biele kostiumów i różne czernie były przygotowane do tego, żeby móc precyzyjnie operować o tym, że się opowiada o jednej bieli i o jednej czerni. I z jednej strony jest tylko abstrakt bardzo skonkretyzowany, wiem, na czym ma polegać ta walka, chciałbym wiedzieć jak najwięcej i dowiaduję się jak najwięcej przez przygotowanie scenograficzne o stosunkach napięć, wielkości, tych pojemności przestrzeni plenerowych i wnętrzowych, o znaczeniu pól tych energii ciemnych i białych, bo wiem, że tym będę operował. Natomiast nic nie wiem o szczegółach inscenizacji, bo to daje to, co jest kreacją na planie. Natomiast za pomocą tych narzędzi, które przygotowuję technologicznie precyzyjnie, jest oczekiwanie każdego dnia, że coś się wydarzy na planie. I mogę wskazać, jak przebiega w moim wypadku to, co jest taka po prostu realizacją. Co się dzieje poprzez spotkanie aktorów dzisiaj, w tej chwili, w tym miejscu, z reżyserem, który ma takie predyspozycje i łącznie ze mną, który przychodzi i ma do tego osobisty stosunek. Zawsze to jest ten konkretny dzień i jest jakimś konkretnym piętnem. To jest jakby reagowanie na wszystko to, co się może wydarzyć. Jeżeli się jest prawdziwym, nie można przygotować tego, jeżeli się ma do czynienia z prawdziwym aktorstwem i z scenizacją, dlatego że się wtedy spotyka z pewnym bogactwem, a nasza praca jest rezultatem reagowania na to, co po prostu czujemy i widzimy. Imperawit. Szatanie! Nakazuję ci wynieść z ciała przewielebnej matki Joanny od aniołów. Pojęcie światła jest rozległe i że biel ma swoją głębokość. To jest jeden z niewielu momentów, że jest ostre światło. Przywołane zostało tu jako kontrapunkt światło, które ujawnia konflikt, który nastąpił. To są rytmiczne uderzenia światłem przez to, że one wchodzą w to światło. Wychodzą z czerni i wchodzą w ostrość, która jest ostrością niesłychaną w stosunku do delikatnych, subtelnych układów światła, które ukazują tylko pola energii, wiele. Ale okazuje się, że te postacie, które noszą biele, są fizyczne, to jest raz. I że to nie jest kilkanaście osób jako jedność, tylko że to są poszczególne osoby i że światło uderza i wychodzi się z czerni i można unaocznić wizerunek konfliktu, który nastąpi. I działa to jeszcze na zasadzie kontrapunktu, że czernie są inaczej zorganizowane wewnętrznie. To tak, jak przywołam tutaj wypadek w Rashomonie, że w momencie przesłuchania te wszystkie układy są uspokojone i stanowią energetyczną moc. A przed chwilą były rozsiane poprzez plamy jasności i czerni. Tutaj to, co było już początkiem i został zadany pewien estetyczny kod, który został na chwilę ten kod nie złamany, ale kontrapunktem wzmocniony. Inaczej te wielkości, które żeśmy widzieli, zostały inaczej zorganizowane. Światło ukazało jeszcze jedną swoją możliwość. Inaczej zorganizowane może pokazać więcej niż to, co jest pozornie widzialne. Może pokazać to, co nastąpi. Może przygotować niejako naszą wyobraźnię, dając mu nowe elementy do przyszłego wydarzenia. Ale to się nie stwarza w ten sposób, że to się dzieje za pomocą takiego rozumowania. To na planie się dzieje w ten sposób, że jest przejście i nagle jest potrzeba takiego światła, która jest przeze mnie niewyrozumowana, ona jest zobaczona i teraz spojrzenie w kierunku reżysera, czy to jest dla niego do przyjęcia, czy mu to odpowiada.
Tak, to jedno słowo wystarczy. Próba w tym świetle takiej energii i jest akceptacją to. I wiadomo, po czym to wszystko przychodzi, wiem, jaka scena będzie następna, to się wszystko dzieje bez słów. To znaczy, że tak, nie są to żadne cuda, tylko jesteśmy jakby wpleceni w to wszystko, co się dzieje między czernią a bielą na planie. To są nasze reakcje i odpowiedzi za pomocą propozycji następujących w sobie ujęć, które odpowiadamy na to, co już jest zorganizowane i na to, cośmy widzieli w filmie. Kostium posiadał inną fakturę i inną czerwień barwy. On zbliżony był do czegoś, co jest brunatne. Pracowało w innym zakresie. A tamta czerń, to jest czerń stosu spalonego drzewa, na którym padało słońce, wydobywając głębie faktury. A on był płaski. Zróżnicowane są dwie czernie. Tamta czerń stosu spalonego drzewa posiada głęboką fakturowość. A on się staje pojęciem, plamą fakturalną, nieokreśloną. Określoność jest po stronie tego, co jest spalone. Tak, zdecydowanie. Te szarości są, przecież one z szarości mieszkają w karczmie. One się tam chowają po kątach, tam się tłumią. Ale specjalnie są widoczne głębokie ściany nawet, ale tam nie ma czerni. Tam jest półmrok i widoczne są wszystkie ściany, ale w półmroku. Łatwo było to zamknąć czerniami, ale trzeba było stworzyć przestrzeń, w której dosłownie mieszka różna szarość i rozmaita gęstość. I oni wychodzą, wynosząc z sobą tę szarość poprzez kostium i poprzez wejście w czerń i biel, a również czerń wchodzi do tej szarości, czernią kostiumu księdza i bielą kostiumu Małgorzaty. Jest to gra, która jest przygotowana. Jest pojęcie szarości, w którym są te dwa elementy, a może w pewnym momencie też wymienne, gdzie jest w klasztorze ta szarość, ale wyniesiona o wiele wyżej, ta szarość inaczej uniesiona, jest materialna, pozbawiona spadku tej szarości w swojej gęstości, gdzie jakby następuje gra pomiędzy samym pojęciem pola energii czerni i bieli, które tutaj urasta do znaku. To jest to, co mówiliśmy wcześniej o kontynuacji pewnego ciągu widzialności. Niedobrze jest, jeżeli się zrywa obecność szczątkową, ale posiadającą swoją energię. Rzecz polega na w końcu zmienności i wymienności tych elementów, którymi się gra. No taką sceną, którą bardzo silnie zapadła mi w pamięć, jest scena w Joannie od Aniołów. To jest scena spotkania Suryna i matki Joanny, którą na obrazie filmowym widzimy rozgrywającą się wśród tych powieszonych na żerdziach habitów. Do tej sceny na dekoracji zbudowano strych klasztorny. Taka dekoracja jest niezwykle skomplikowana. Miała wszystkie cechy właściwie takiej konstrukcji, a więc drewno, wszystkie pochylenia tego belkowania. I to jest ogromna praca dla całego zespołu, trudna, kosztowna i była prawie skończona. I ja po prostu przyszedłem pewnego razu na halę, żeby zobaczyć, jak postępują prace nad dekoracją i doznałem takiego niepokoju, że cała ta ludzka praca, mówię o cieślach, kierownikach budowy, że to wszystko idzie w złym kierunku, że coś tutaj, że popełniliśmy błąd. Znaczy, krótko mówiąc, ja zawsze mówię o sobie, że ja popełniłem błąd, że nie potrafimy zrozumieć, na czym polega ta scena i że nie jest mi potrzebna konstrukcja dachowa strychu,
tylko pojęcie odosobnienia, które się wiąże ze strychem i sens, który się zawiera w spotkaniu jednej i drugiej postaci pośród tych żerdzi, na których są powieszone suszące się habity, i wytworzenie rytmu, który byłby po prostu kontrapunktem dla sytuacji wewnętrznej i dla relacji pomiędzy nim i nią. I poszedłem do Jerzego i podzieliłem się z nim tymi swoimi wątpliwościami. Powiedziałem, że właściwie nie jest nam potrzebne żadne belkowanie, tylko potrzebne są nam pewne żerdzie, przestrzeń, która by mówiła o tym, że oni są od siebie oddzieleni, i swoisty rytm tych żerdzi, które biegają każde w swoim kierunku. Jerzy się głęboko zastanowił i przyznał mi rację. To jest najwspanialszy moment, bo to świadczy moment o jego i wrażliwości, wielkim talencie i odwadze, że się komuś przyznaje rację. I przekonał kierownika produkcji, ta dekoracja została zburzona i zbudowana na nowo. To, co dotyczyło, moim zdaniem, dotyczyło sensu filmu i co zostało zrealizowane. To jest przykład, jak odważny powinien być reżyser i konsekwentny swoim wyobrażeniem, i jak my, wszyscy, ze mną włącznie, powinniśmy być wierni swojemu wyobrażeniu tego, co rozumiemy przez wykładnię obrazem filmowym. Tworzenie przestrzeni dla wewnętrznej relacji bohaterów i dla tego, co jest tajemnicą filmu. Ja nie przychodzę z pomysłem, że to tak ma być. Tylko patrzę w kamerę, zmienię obiektywy i dochodzę bliżej. Wszyscy już wiedzą, że sytuacja jest poważna, ponieważ nie widać dzwonu, bo dzwon jest taki, a kamera jest tu. Więc coś tutaj, o coś mi chodzi, ale nie ma czasu na rozmowę. Ja mówię bliżej, wyżej, to lewo, prawo, tu, teraz. I patrzę, idzie to słońce, jest nisko i nagle się zjawiło. Obniżyłem coś kamery, powiedziałem Jerzego, no zobacz, to jest to. I zrozumiał to wspaniale, ponieważ to jest bez dźwięku. Światło będzie dźwiękiem tutaj. To jest uderzenie światła. To jest odpowiedź na cały film. To jest powrót do jedynego źródła przez milczenie. Nie można sobie wyobrazić piękniejszej sytuacji, żeby tak to reżyser zinterpretował. Przez milczenie dzwonu i ukazał całą moc światła. No, byłem po prostu bardzo szczęśliwy, że to tak zostało zinterpretowane przez Jerzego. Pewno wszyscy by tam założyli jakieś dzwony, a to poszło w milczeniu. Rzecz, która spotyka się z pewną nieokreślonością. Myślę, że jest tutaj jakaś sprawa związana z falą, która jest szczególnie skonstruowana. Trudno tego dociekać. W razie wiemy, że nie wiemy. Natomiast czasami się wydarza, że można sfotografować to, co jest tajemnicą dzwonu, a co zostało tutaj wyrażone przez światło. Już można być szczęśliwym, nakręcając jedno jedyne ustawienie w swoim życiu. Właśnie tak.